Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz Szukajt, a to jest Gamecast, Biznes w grach, podcast. Naszym dzisiejszym gościem jest Szymon Bryła z szefów One More Level. Witaj, Szymonie. Witaj, Mateuszu, dziękuję, witam wszystkich. Wydaje mi się, że byłeś dosłownie chwilę temu u mnie, ale to już troszeczkę czasu minęło. Tam z 1,5 roku. Nie wiem, co się u was w tym czasie działo, ale pewnie troszeczkę się działo. Nie musimy już, gadać o twojej przyszłości. Już wszystko mamy. Ktoś jest zainteresowany, to odsyłam. Nie wiem też, czy w sumie musimy gdzieś tam go stronę, bo sporo rzeczy, różnych wywiadów, publikacji ostatnio było o was, więc zaczęliście działać, komunikować i przypominać wasze story. Bardzo fajne. A dzisiaj może porozmawiamy o przyszłości w końcu, a nie o przeszłości. Mam nadzieję przynajmniej. Jasne, bardzo chętnie. Więc kiedy announcement? Kiedy announcement? Myślę, że w tym roku. Myślę, że kampania jest już całkiem fajnie skonstruowana przez nasz publishingowy team. No i myślę, że najbliższe tygodnie, miesiące to jest ten czas, kiedy będziemy coraz więcej rzeczy ujawniać a propos naszego projektu Cyberslash, nazwa kodowa wciąż, ale to też jasno zmieni się w przeciągu najbliższych tygodni czy też miesięcy. Ale to na pewno nie jest cyber żaden. Nie, to na pewno nie jest cyber, ale myślę, że super będzie pokazać, zresztą trochę już pokazaliśmy tam w mediach społecznościowych, jaki to będzie kierunek i co bardziej zainteresowani naszą spółką, naszym studiem i tym, co robimy, mogą zauważyć, że w tej chwili tego cyber tam nie jest zbyt dużo. Zresztą na konferencji we wrześniu ubiegłego roku, kiedy prezentowaliśmy strategię na najbliższe 5 lat dla One More Level, tam trochę Radek Ratusznik powiedział, że z tym cyber nie mamy wiele wspólnego w tym projekcie, ale chcemy dać sobie czasu, żeby tą grę w pełni zapowiedzieć, fajnie o niej opowiadać, no i zainteresowanie budzi coraz większe. Nie cyber, ale nie punk, ale punk, bo pewnie steampunk albo coś w tym stylu, bo tam armaty, więc jakiś tam XIX-XVIII wiek i tak dalej. Coś tam będzie. XIX wiek, tak. A co do reszty, no to niebawem się wszyscy dowiemy. No właśnie, to jest ciekawy setting, ten XIX-XVIII wiek. Gier takich stricte konkurencyjnych w tej przestrzeni praktycznie rzecz biorąc chyba nie ma. Chyba, że tam, ale to też chyba nie do końca gameplayem. Bo chyba też o tym ostatnio rozmawialiśmy, że też się nie za bardzo porównujecie do kogokolwiek. Celowy setting? Czy jakby rzuciliście monetą koło fortuny? Czy to, co najmniej pokryte sobie z badań wam wyszło? Wiesz co, to na pewno nie było tak, że rzuciliśmy monetą. Zawsze jak gdzieś pracujemy na tym, w jakim kierunku tworzyć te kolejne produkty One More Level, no to jest to możliwie najbardziej dogłębna analiza. Teraz też ją jeszcze pogłębiliśmy wraz z ekipą, choćby Try Evidence, którzy nas wspierają w zakresie właśnie tych testów, fokus testów ilościowych, jakościowych i tak dalej, tak aby ten produkt, który tworzymy, był możliwie najbardziej dopasowany do trendów, do oczekiwań graczy, trendów rynkowych, tych krótkoterminowych i tych długoterminowych. Także nie, ten XIX wiek zdecydowanie to nie był jakiś tam przypadek, to była śmiała decyzja, świadoma i mogę powiedzieć właściwie tyle, że na pewno nie będziemy chcieli robić jakiejś tam konkretnej kolejnej wycieczki w wiktoriańską epokę XIX wieku, bliżej nam do początków. No i właśnie to, co już do tej pory zaprezentowaliśmy, jest potwierdzeniem w naszej ocenie tego, że ten kierunek, który przyjęliśmy, jest tym fajnym, jest ciekawym, właściwie zresztą widząc te pierwsze reakcje na stosunkowo bardzo niewiele rzeczy, które gdzieś tam komunikujemy na tym etapie jeszcze,
no, są bardzo zachęcające, budzą ciekawość, też fajnie kontrastują też z tym, co do tej pory robiliśmy. One More Level kojarzyło się i super z Ghost Runnerem, z tym, jak on wygląda, jak się w to gra i tak dalej. Natomiast te rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają w sieci, no, pokazują nas od trochę innej strony. Oczywiście opowiadanie Państwu i Tobie, Mateuszu, o tym wszystkim jest dosyć trudnym procesem w momencie, kiedy jeszcze ta gra nie została oficjalnie zapowiedziana, ale też nie ukrywamy, że mamy mnóstwo satysfakcji, frajdy z pracą nad czymś, co już tak nie jest cyberpunkowe, jest inne, ciekawe, intrygujące. Oczywiście Ghost Runner zawsze blisko naszych serc i naszej pamięci. Właśnie, bo wiesz co, czytałem ten ostatni wasz, czy Radko bodajże, przepraszam, chyba wywiad na polskim Game Devie o Ghost Runnerze. Taka bardzo fajna, pogłębiona analiza. Chyba tam parę rzeczy, które było których wcześniej nie czytałem. No i teraz jeśli możesz rzeczywiście zdradzić, ale to wszystko dzisiaj chyba tak na tej zasadzie rozmawiamy. Czy któraś jedna konkretna rzecz, feature, nie wiem, jakiś element gameplayu gdzieś tam wam w głowie się świecił, że chcieliście go w tym kolejnym swoim tytule na nim się mocno sfokusować, bo się nie udało przy Ghost Runnerze, czy jedynce, czy dwójce i chcielibyście, bo mieliście taką gdzieś tam ewolucję, nie? Z Ghost Runnera jedynki na dwójkę i o tym fajnie artykuł mówi i mnie wiem, że mieliście pewnie gdzieś tam w głowie what's next, tak? Bo wtedy się zastanawialiście, jak zrobić sequel i czy już zrobiliśmy wystarczająco dużo na sequela. No teraz jakby nowe IP, więc rozumiem, że sobie też pewnie ambitnie postawiliście, to jakby musimy znowuż poprzeczkę trochę wyżej postawić, rzucić na siebie ambitny feature, albo serię feature'ów, albo whatever, tak? Konstrukcja świata. Czy była jedna jakaś taka rzecz, na której się skupiliście, czy to jakby bardziej holistycznie, strategicznie podejście, że słuchajcie, robimy nowe IP, które będzie szersze, bo tak, ale idziemy w nową stronę. Czy raczej takie feature'owe podejście, że chcemy światu pokazać, że jesteśmy w stanie robić, wiesz, grę skali AA-owej, ale z tym i z tym. Wiesz co, myślę, że trochę tego i trochę tego w mojej ocenie. Na pewno to, w jaki sposób podeszliśmy do projektowania tego nowego tytułu, tej nowej gry, no, było i jest ewidentnie sensu stricte związane z tym, jak i w jakim kierunku chcemy się rozwijać. I to jest jakby konsekwencja rozwoju One More Level, czyli tworzymy dynamiczne, wymagające gry akcji, które mają bardzo wysoką tą oprawę audiowizualną, która czasem pozycjonuje nas blisko właśnie takich tytułów, nawet AAA-owych, jeżeli chodzi o taką ocenę i to jest super. Więc tutaj to na pewno jesteśmy konsekwentni w tym niezmiennie i na bazie tego wyobrażaliśmy sobie to, w jakim kierunku będzie ten produkt dojrzewał wraz z nami. Kolejną rzeczą oczywiście było to, czego możemy się nowego nauczyć. No bo niewątpliwie też chodzi o to, żeby każdy projekt nas ubogacał, rozwijał i pokazywał nas od tej lepszej, bardziej doświadczonej strony. Tą lekcję, myślę, odrobiliśmy przy okazji Ghost Runnera 2, gdzie no ewidentnie widać, że ta ewolucja tego projektu i te nowe rzeczy, choćby, nie wiem, zaprezentowanie całej jazdy poziomów motocyklowych, no to jest taki najłatwiejszy przykład, który mi przychodzi do głowy. Tam została wykonana przez zespół masa pracy na poziomie szczegółu. Ale ciągnięcia armaty nie będzie w nowej grze. W tej chwili nie przewidujemy tego feature'a. Ale strzelanie z armaty? W tej chwili pomidor, że tak to ujmę. Widzisz. No i dobrze. Ale jeżdżenie na koniu może się pojawi. Bo ja wręcz oczekuję tego, absolutnie. No, come on. Ja cieszę się, że tego oczekujesz. Bardzo mi miło. Wiesz, już pomijam, że powinno tam być polska szabla ułańska, ale z szablami myślę, że nie będzie problemu. Dobrze. Bo jak wcześniej zauważyłeś, XIX wiek, ja ci doprecyzowałem, że pierwsza połowa, więc no tak trochę zagadkowo można drogą dedukcji dojść do tego, w jakim kierunku to będziemy dalej pchać. Od razu zdradź. Będą polskie smaczki, czy starać się od tego odejść? Bo teraz jakby ja rozumiem, że jest taka trochę dyskusja pomiędzy. Będzie, okej, dobrze. No bo tu jakby tam już jakby zrobił swoje i parę innych tytułów gdzieś po drodze też, które pojawiają się i tutaj moglibyście pójść w stronę robimy coś polskiego, lokalnego i wrzucamy, albo robimy Boże, widzisz, zapomniałem.
Sherlocka Holmesa, tylko trochę polskiego i trochę innego, tak? No bo dla mnie akcja to kojarzy tak. się, jeśli już to, tak? W ogóle XIX wiek się chyba w ogóle nie kojarzy z akcją, tak będąc super honest, nie? No poza jednym Assassin's Creed'em, który tak... Założyliśmy coś takiego, że chcemy, aby ten XIX wiek, ten jego początek był ciekawy, fascynujący, tak nawet kiedy rozmawialiśmy z wydawcami jeszcze na początku naszej jakby drogi z tym projektem, że chcemy, żeby był cool. Bo do tej pory on się kojarzył z grami strategicznymi, jakimiś tam bardziej takimi poważnymi, czasem nudnymi rzeczami, więc naszym celem od początku było to, aby sprawić, żeby on był atrakcyjny wizualnie, gameplayowo, na każdym możliwym poziomie, więc to na pewno akcenty polskie, zdecydowanie tak, ale w sposób bardzo fajnie opakowane. Oczywiście nie chciałbym na ten temat teraz szerzej mówić, no bo jesteśmy na oczywiście. Ale tutaj sporo pracy idzie w to, żeby to wszystko ładnie ze sobą współgrało i się kleiło. I trochę odpowiadając na to twoje pytanie sprzed kilku minut, czy tutaj coś będzie nowego, czego się uczymy i tak dalej, no to oczywiście tak. Po pierwsze ta konsekwencja, o której ci mówiłem, wymagająca gra. Tak, nasz nowy projekt Cyberslash będzie wymagającą grą, wymagającą cierpliwości nauki i tego, aby tak naprawdę przejść do przodu, więc zdecydowanie nie idziemy w kierunku casualizacji. Myślę też, że będziemy mogli zaskoczyć graczy nowymi feature'ami, które się będą tam pojawiały, które będą urozmaicały rozgrywkę i będą pokazywały po raz kolejny nas z tej takiej nowej, do tej pory może nie do końca znanej perspektywy, która wpisuje się w to, jak fajnie i jak dobrze może się grać w nasz nowy projekt. Także zdecydowanie odkrywamy tutaj masę nowych obszarów, co do których jest sporo nauki, jednocześnie obszarów, na bazie których już wykorzystujemy tą wiedzę i nadbudowujemy i pokazujemy podejście świeże, myślę, że też nowatorskie, także będzie sporo takich elementów widocznych. Okej. Pytanko mam, to zaraz przeczytam. Zapomniałem powiedzieć oczywiście, że partnerem odcinka jest znowuż książka o Blizzardzie Jasona Schreiera, więc za komentarze będziemy je rozdawać. Ostatnich jeszcze nie rozesłaliśmy, ale to myślę za chwilę będzie i Szymon potem będziesz wybierał, kto ma dostać książkę. Niemniej pytanko jest, czy macie nadzór nad strony historii, czy raczej własna fantazja? Macie konsultanta? Myślę, że bazujemy na historii, ale przedstawiamy jej pewną alternatywną wersję. Więc tutaj to też jest celowa decyzja, oczywiście, ponieważ ewidentnie widzimy, że bardzo fajnie wśród graczy rezonuje coś takiego, że rozumieją historię, kojarzą pewne postaci, wydarzenia i tak dalej, a w momencie, kiedy robi się taki pivot w zakresie pewnych zdarzeń, które miały miejsce, które sprawia, że ta rzeczywistość staje się alternatywna, no to ten poziom zainteresowania rośnie. Dla mnie taką najłatwiejszą oczywiście referencją jest Wolfenstein, The New Colossus, The New Order, czyli tutaj ta alternatywna wersja historii zakończenia II wojny światowej na rzecz właśnie zwycięstwa państwa osi. I ten trop, ta referencja była nam bardzo bliska. Właściwie jest. Okej. To fajnie brzmi. Od razu pytanie kolejne. Na ile godzin gry będzie przewidywana rozgrywka? Jeszcze za wcześnie, żeby na ten temat mówić, natomiast tak też myślałem. Designujemy, projektujemy, rozmawiamy, to będzie to dłuższa gra niż Ghost Runner 2. Okej. No dobrze. Tak, podziękowania i super za odpowiedź. Te wcześniejsze. I teraz tak. Czy teraz skupiacie się na opowiedzeniu historii siebie jako takiego double A studia z potencjałem? Czy chcecie się jakoś reforge'ować? Czy we współczesnym, tym takim skomplikowanym świecie, w którym nowy raport Neowiza rzuca, co Piotrek Gnyb dobrze na LinkedInie podsumował, 90% przychodów w branży z zeszłym roku, rok wcześniej robiło to 65 tytułów, w tym 2024 roku to spadło chyba do 48 bodajże tytułów, czy 47, więc spadek dosyć drastyczny, tak? Bo to pokazuje, że to grono najbardziej zarabiających dużych gier zrobiło się jeszcze węższe.
Więc teraz, czy jest sens być studiem AA-owym? Ja wiem, jak to trochę abstrakcyjnie brzmi, ale czasami się tym zastanawiam, czy jest sens dzisiaj robić gry AA-owe? Wiesz co, no oczywiście jesteśmy świadomi tego, jakimi ryzykami jest obciążone to, że robimy gry AA-owe, a nie AAA-owe. I jakby tutaj, jakie to ma wady i zalety, jak to jest odczytywane przez rynek. Myślę, że my przede wszystkim bardzo dobrze czujemy się w formule, którą gdzieś tam mamy i w tym takim przepisie na siebie, jeżeli chodzi o te dynamiczne gry akcji w oprawie audiowizualnej na wysokiej jakości. To sprawia też, że niejednokrotnie znowu odwołam się do Ghost Runnera 2, no bo to jest ostatnia gra, którą wydaliśmy. My byliśmy porównywalni do tytułów właśnie AAA-owych poprzez tam oprawę, poprzez to, jak ta gra była zdesignowana, etc. I tutaj mogę od razu powiedzieć, że to jest coś, co zawsze sprawia, że jesteśmy ciekawi trochę, co by było, gdybyśmy robili AAA, gdybyśmy się musieli przeskalować w górę. I oczywiście nie wykluczamy się na taką, nie odcinamy się od takiego scenariusza, bo jakby nasza branża i obecna sytuacja w tej branży uczy, że trzeba być gotowym na każdy scenariusz. I tego doświadczyliśmy też w ubiegłym roku jako One More Level, także jakby gotowość na adaptację i ta elastyczność musi być wpisana w kierunek tego, jak myślisz o rozwoju spółki, dbania o zespół i trzymania tej wizji. To zdecydowanie. I teraz, czy rzeczywiście ta liczba gier, które najwięcej zarabiają, jest mniejsza względem ubiegłego roku? Mało tego, tam jeszcze możemy uzupełnić, że gros tych gier, które najwięcej zarabiają, to są gry, które już są bardzo długo na rynku. Oczywiście najłatwiejszym przykładem będzie jakiś na przykład GTA, która jest nieśmiertelną wręcz grą, jeżeli chodzi o generowanie tego przychodu dla Take-Two. Natomiast to nie oznacza, że nie powinno się tworzyć gier, nie powinno się tworzyć śmiałych propozycji, bo inaczej zmiana nigdy nie nastąpi. My oczywiście jesteśmy świadomi tego, że ten tort i ten podział jest bardzo trudny w tej chwili, no ale jak spojrzymy obiektywnie na to, co jest możliwe z mojej perspektywy, na One More Level, no to masz zespół, który jest bardzo efektywny, bardzo wydajny, stabilny i doświadczony, który cechuje coś takiego, że jest konsekwentny w tym rozwoju. Więc jakby patrząc na to, z czym my przychodzimy do stołu podczas rozmów z inwestorami, z wydawcami czy z mediami, czy przede wszystkim z czym przychodzimy do graczy, to jest zawsze firma, która jest rzetelna, spójna, konsekwentna i oferuje te produkty ciekawe, zróżnicowane i zawsze wnoszące taką śmiałość do podejścia w gameplayu. I to jest, myślę, takie też nasze USP. Ja osobiście, jeżeli chodzi o rozwój One More Level, upatruję go poprzez produkty. W sensie to jest takie, że zawsze produkty powinny mówić o podmiocie, który go tworzy. Także to jest coś, co na pewno jest naszą wizytówką gry, jakie tworzymy. I one oczywiście rezonują na tożsamość i na to, czym jest One More Level. Także tak to działa. Czyli wyrażamy siebie poprzez produkty, które tworzymy. Tutaj jak wiesz, jak z drużynami sportowymi, jak z zespołami muzycznymi, etc. Tutaj pytanko też z YouTube'a, Artur Szot, czy mechanika walki będzie bardziej zaawansowana niż Ghost Runner 2? To już w sumie troszeczkę odpowiedziałeś na to tak naprawdę. Tak, myślę, że będzie. I chcielibyśmy to na pewno... Co z fabułą? Co z fabułą? W przypadku Cyber Slasha no, zwiększyliśmy przede wszystkim też to, ile czasu poświęcamy fabule. To, w jakim kierunku ten projekt jest designowany i jest produkowany, sprawia, że poświęcamy fabule więcej uwagi, ponieważ kiedy tworzymy nowe IP, staramy się o nim myśleć nie tylko w kategoriach, żeby to dało radę przy jednej części. My od początku zawsze zaznaczamy, że myślimy o tym bardzo holistycznie, aby ten produkt no, mógł mieć na przykład kontynuację, mógł mieć spin-offy i tak dalej. No i na szczęście pracujemy z tak zwanym zespołem designerskim, narracyjnym i z masą innych ciekawych ludzi, którzy wraz z artystami, programistami, no praktycznie wszystkimi, to jest na pokładzie, sprawiamy, że
ta historia, ten świat, który przedstawiamy, ma swoją głębię, ma swoją wielowarstwowość. Oczywiście bym tutaj powiedział nieprawdę, gdybym powiedział, że tworzymy RPG i tak dalej, bo nic z tych rzeczy. Nie mówimy o głębi, która gdzieś tam jest zaszyta w najlepszych grach RPG, ale też nie spłycamy. Czujemy, że gracze potrzebują mieć możliwość odkrywania różnych ciekawych niuansów w tym świecie, pewnych enigmatycznych postaci, wydarzeń i tak dalej. To, jak pracuje to pod względem wizualnym ze sobą też, jak się historia dogaduje z muzyką, z dźwiękami, jest szalenie ciekawe i istotne. Odpowiadając skrócie na twoje pytanie, tak, fabuła będzie tutaj na pewno ważna. Okej. I znowu mi przychodzi pytanie, jak bardzo to będą mocne polskie smaczki, bo rozumiem, że ta tematyka trochę wymusza takie bardziej zaangażowane podejście do fabuły i materiału poniekąd tam źródłowego, nieważne jakie przeobrażenia będą fabularne, jakby systemowe w waszym wykreowanym świecie, no to nadal jest i cała napoleońska epoka i Wiosny Ludów i nie tylko, i romantyzm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. De facto tworzy się w settingu, w którym nowoczesna literatura powstawała i to masowa literatura, więc tych materiałów źródłowych troszeczkę macie. Oj tak, to zdecydowanie, wiesz, patrzymy też na to, jak ta epoka, powiedzmy ta pierwsza połowa XIX wieku wyglądała pod możliwie każdym względem. Natomiast szukamy przede wszystkim takiego spójnego z naszą wizją podejścia do złotego środka, które no, przede wszystkim mówi, że nie tworzymy produktu sensu stricte historycznego. Czyli nie będziemy mieć jakiejś takiej edukacyjnej gry historycznej. My wciąż jesteśmy uparci w tym, że gry to ma być rozrywka, to ma być fan, to ma być wyzwanie, to musi wyglądać, brzmieć, musi się w to grać super. To też nie znaczy, że traktujemy totalnie po macoszemu elementy historyczne, ale staramy się wybalansować to, co i jak pokazujemy i w jakim aspekcie. Więc tutaj myślę, że przykładamy naprawdę dużo wysiłku ku temu, aby no, przede wszystkim gra była fajna, ciekawa, intrygująca, a nie była jakąś tam, jak powiedziałem, grą edukacyjną, historyczną. Tak więc tutaj myślę, że będzie ciekawie. Okej, bo tu też wcześniej było pytanie z tego Marina, a bardziej zaawansowane to znaczy przezroczystościowa, czy bardziej w stronę strategii drzewka etc., czy może połączone te rozwiązania? Będzie to gra wolniejsza trochę niż Ghost Runner, ale jeszcze jak bardzo to pozwolimy sobie... Wyjdzie na playtestach, to się okaże. Bo mam nadzieję, że będą playtesty. Myślę, że będzie koniecznie warto sprawdzić tą grę też w ramach hands-onów. Oczywiście chcemy ją jeszcze przed jej wydaniem w 2026 roku pozwolić graczom, mediom sprawdzić, więc na pewno będzie okazja podjąć tę decyzję zakupową a propos naszego projektu przed jego wydaniem. Okej. Pytanie jeszcze Maćka, jaki pomysł na marketing i zaznajomienie graczy z grą jeszcze przed jej wydaniem? Tu nie wiem, czy chcesz zdradzać. Jaki pomysł na zaznajomienie z grą, tak? To może inaczej, w drugą stronę, bo dzisiaj akurat też fajny artykuł był o kampanii marketingowej First Berserkera Kazania, który no już tam 2 tygodnie po premierze myślę, że na samym PC-cie zwrócił dosyć porządnie. I tam kampania nie była długa, ale była intensywna, bo i Gamescom, i inne eventy, i Tokyo Game Show, no i pokazanie na Game Awards i tak dalej, więc troszeczkę tego było, pomimo że tak jak gdzieś tam artykuł twierdził, nie wydano aż tyle, czy w ogóle prawie, że na płatnych influencerów. Niemniej jakby specyficzny brand, który gdzieś tak się pojawił, bo się pojawił, duży wydawca, ale tam było bit marketingowe, jak to się mówi, był co miesiąc. Bo to Gamescom, bo to playtesty, bo to Game Awards i tak dalej, bo to demo i tak dalej. Więc jak bardzo będziecie, może uproszczę w tym wypadku trochę pytanie,
Czy odejdziecie od tego formatu? Czy chcecie coś swojego customowego wymyśleć? Czy w którą stronę myślicie pójść z marketingiem? W momencie, kiedy jesteśmy na tej ścieżce self-publishingu, no to tutaj to pozwala nam na bardzo dużą elastyczność w zakresie tego, co i jak komunikujemy. Stąd też te takie wrzutki, które mogliście sobie zobaczyć na Twitterze a propos tego, co u nas słychać, co się dzieje. To jest na pewno bardzo fajny atut, więc my byśmy chcieli i tak też będziemy działać, na pewno chcieli korzystać z tych najważniejszych wydarzeń branżowych, które no, są stałym elementem jakby cyklu wydawniczego i promocyjnego każdego tytułu. Tak więc to są rzeczy, na których się będziemy koncentrować. I to jest ta jedna z warstw. Oczywiście są te warstwy, które dotyczą też tego, jak to będzie komunikowane, jak to będzie pokazywane, w jakiej formie. I tutaj też dbamy o takie fundamentalne założenia dotyczące tego zapowiedzi, promocji, budowania zainteresowania, budowania fajnych wskaźników tego, kto jak jest zainteresowany i wreszcie mierzenia tego. Też musimy pamiętać o tym, że w przypadku self-publishu my, w związku z tym, że mamy olbrzymią ilość danych, które możemy analizować, czy na przykład jeśli nasze działanie, jak się przełożyło na wishlistę, jakie były reakcje, jaki był sentyment, etc., to sprawia, że my będziemy i już jesteśmy reaktywni na to, więc zawsze jest też taka warstwa, gdzie tu jest jakieś opportunity, tu można gdzieś skoczyć, tu można zaistnieć, tu fajnie byłoby coś pokazać, albo gracze szczególnie docenili ten aspekt, więc to nie jest tak, że wiesz, mamy gotowy plan marketingowy i kampanię i to jest, lecimy na ślepo, tylko mamy oczywiście zaplanowane rzeczy, które są kluczowymi kamieniami milowymi, natomiast zachowujemy i to jest dla nas istotne, tą taką elastyczność, która sprawi, że dzięki temu możemy zaistnieć tu, możemy być tu. No też fakt bycia na przykład na GDC, gdzie pojechaliśmy właśnie z Michałem w tym roku, był po to, żeby już budować tą świadomość nas, naszego produktu wśród platform holderów, partnerów technologicznych, tak żeby oni już wiedzieli, dobra, no to One More Level ma takie plany z tym, a z tym. No i to jest taka praca u podstaw, która ma na celu właśnie przynieść bardzo fajne efekty w momencie, kiedy będziemy tego najbardziej potrzebować. Także jest plan, są działania i jest ta doza elastyczności poprzez właściwe analizy i rozumienie tego, co mówią gracze, co mówią media, co mówi internet. Myślisz, że jest dobry czas na gry z XIX-wieczne albo gry ogłaszane stosunkowo późno, bo ogłosicie znowu grę gdzieś tam w tym roku, wydacie się w przyszłym. No niech będzie to scenariusz podobny do Kazań, gdzie ta kampania, no nawet nie cały rok gdzieś tam potrwała, plus minus. Jasne. Też jakby mieli, myślę, trochę łatwiej. Sama jakby tematyka, myślę, że też jakby dobrze podbiła, bo się wbiła w Soulsowe community i na tym była sfokusowana też cała kampania, więc to zadziałało. A w waszym przypadku, ja nie wiem, czy nie będzie troszkę trudniej tak naprawdę. Już pomijając segment self-publishingowy, nie? I też jakby mówiąc tak już super otwarcie, tak? Bo to też można sobie doczytać, że pomimo tego, że nie wydano przy Kazaniu akurat jakichś szalonych pieniędzy na influencerów, no to stoisko na Gamescomie strzelam, ale na tyle, na ile się znam, no to z 600 kafli euro poszło na luzaku, tak? Plus inne eventy, plus ogłoszenie na Game Awards. To już jest gra, to już tylko te parę elementów, tak? Nie liczę kosztów pracy i tak dalej, i tak dalej. To już było pewnie plus minus $1 milion, nie? I jak to widzisz dzisiaj? Czy to jest, czy nie widzicie tego wszystkiego jednak jako dużego, olbrzymiego wręcz wyzwania? Wiesz co, myślę, że jest to oczywiście wyzwanie. Byłoby jakimś nierozsądnym stwierdzenie, że to nie jest wyzwanie, to nie jest challenge, ale z drugiej strony jest to olbrzymia szansa dla spółki, dla zespołu, a przede wszystkim dla tego projektu, aby on mógł zaistnieć na własnych warunkach. To po pierwsze. Po drugie też myślę, że
ten czas kampanii pomiędzy zapowiedzią, na tym jeszcze pracujemy, na to jeszcze czekamy oczywiście, a wydaniem, to też nie jest przypadkowe. My jesteśmy świadomi tego, że i zresztą widzimy to, obserwując inne kampanie marketingowe, że teraz jeżeli masz zbyt długą kampanię marketingową, to też czasem działa przeciwko twojemu projektowi, bo nawet jeżeli masz fajne wishlisty, fajne parametry followersów, no to ktoś musi o tej grze pamiętać, żeby później ją kupić. No, konkurencja jest olbrzymia, więc my będziemy starali się skupiać przede wszystkim na bardzo dobrze przemyślanych bitach, w właściwym rozumieniu, do kogo ta gra ma trafić w pierwszej kolejności, jak ma budować się ten krąg i te kręgi rosnącej świadomości tego, co ten projekt może i co oferuje. No i wreszcie, no tutaj musimy wykorzystywać to, co będzie USP tego projektu. Tutaj troszeczkę nam to USP wybrzmiewa poprzez to, nawet jak mnie pytasz o świat, o historii i tak dalej. My po wielu spotkaniach z GDC, po takich pierwszych jakby rozmowach właśnie z platform holderami, z Microsoftem, z Sony, czy z Nvidią, mamy już taki feedback, nasze zidentyfikowanie USP tego projektu jest właściwym, ponieważ budzi zainteresowanie. No wiesz, kiedy masz spotkanie tam z wierchuszką Microsoftu i spotkanie nie trwa 30 minut, tylko jest dłuższe, bo mają mnóstwo pytań, są ciekawi, co ty będziesz robił, jak to będzie działać, to masz taki sygnał od bardzo ważnych graczy, że to jest właściwe. To jest najprawdopodobniej nie spieprzyć tego trzeba się postarać, żeby to dowieść. Więc my teraz koncentrujemy się na tym, żeby budować te relacje i niejako na takich trochę barkach takich gigantów, mając świadomość tego, jakie mamy możliwości, wznosić się, jeśli chodzi o poziom zasięgów, rozumienia tego, czym jest ten produkt i tak dalej, i tak dalej. Te focus testy, te wszystkie badania są kute po prostu po to, aby jeszcze lepiej trafiać w te gusta graczy i w te potrzeby rynku. Więc tak, jest to wyzwanie, jest to fascynujące wyzwanie i myślę, że mamy produkt, który wpisuje się w nietuzinkowy sposób w oczekiwania rynku. Tak jak w 2019. To teraz drugą stronę. Oczekiwanie rynku, a oczekiwanie graczy. Bo na tym pewnie troszeczkę polega gdzieś tam historia, może nie tragedia, ale na pewno jakiś tam bump na drodze przy okazji Frostpunka, tak? Bo gracze się spodziewali czegoś innego, de facto uwierzyli wręcz w takie story, to nie do końca kliknęło i to już jakby, ja myślę, że trochę też jakieś tam może zmęczenie długością, nie wiem, czy kampanii, czy jakby czasu samego, czy też jakby trochę specyfika rynku się zmieniła, bo Frostpunk 1 w innym wszechświecie wychodził i dzisiaj jakby też już, jak sam mówisz, tak, trochę inny flow walki. Gdzie jakby, to jest specyficzny audience, tak? Gdzie roguelike'owy slasher ma odpowiedniego odbiorcę. To trochę jest inny odbiorca, jak zmienisz walkę w jakiś tam drastyczny sposób. Czy się nie boicie tego przeskoku, że wasze community będzie oczekiwać nie wiem, Ghost Runnera w XIX wieku, ale trochę wolniejszego, a dostaną coś jednak trochę innego i trochę, nie wiem, klanki powiedzą, tak? Albo po prostu nie tego, czego się spodziewali. Jasne, czy macie gdzieś na to konkretny plan, bo nie wiem, że można się zastanawiać nad tym. Oczywiście, w momencie, kiedy na przykład, sobie pnuliśmy ten produkt, rozmawialiśmy o kampanii marketingowej, zrobiliśmy sobie SWOT-a, tak, który mówi nam, jakie mamy szanse, jakie mamy zagrożenia i z czym musimy się właściwie liczyć. Oczywiście w niemalże każdej dyskusji wychodziło nam coś takiego, że naszym atutem, szczególnie na początku, kiedy budujesz tą świadomość nowego IP, jest takie, from creators of Ghost Runner, tak? Kiedy po prostu to może fajnie już rezonować i uderzać do targetu, który był zadowolony, czy wręcz zachwycony tym, co zrobiliśmy przy Ghost Runner. I to jest pierwszy etap, kiedy już wzbudziłeś zainteresowanie, dobra, goście od Ghost Runnera robią coś nowego. To już mamy jakiś tam mały przyczółek, ale teraz trzeba
umacniać ten swój przyczółek. No i tutaj niewątpliwie widać, że nie możemy grać z graczami w jakąś taką komunikację, że będziemy ich trochę czarować, trochę bajerować i tak dalej. Musimy bardzo mocno skupić się na tym i zadbać o to, aby oni mieli jasny messaging, jasne, klarowne materiały, które mówią: słuchajcie, to jest gra taka, taka, ona robi to tak, a tak, z naszego DNA, to co kochaliście w Ghost Runnerze, będziecie mieć to i to. One More Level zawsze oferuje wam to, tamto i tamto. Także tutaj to jest na pewno rzecz, która dla nas jest istotna, ponieważ mam poczucie, że ta grupa docelowa, ta grupa Ghost Runnerowego community to będzie taki nasz pierwszy klient zainteresowany tym, co my chcemy pokazać rynkowi, więc szalenie na nim zależy. Musimy go przekonać, że nie biegasz tak jak w Ghost Runnerze, nie jesteś może cyber ninją, ale jest tutaj wartość. I tutaj musimy być bardzo fair w tym, co ta gra oferuje, czym się różni, co wnosi i tak dalej. Jeżeli o to zadbamy i ty ich przekonamy, albo przynajmniej będziemy z nimi fair, to już jest, myślę, że jakieś tam zwycięstwo w tej kampanii marketingowej, czyli po prostu nie oszukujesz graczy, tylko po prostu im mówisz: ta gra jest o tym, jest taka, taka. Okej, ale czy to będzie gra dla fanów Ghost Runnera? Myślę, że fani Ghost Runnera, przynajmniej spora część z nich, która oczekuje specyficznych i pewnych, że tak powiem, emocji, znajdzie w tym projekcie coś dla siebie. Okej. To dobrze, bo to jest odważne stwierdzenie, to jakby wymuszone wręcz, bo ja rozumiem taką segmentaryzację gier, tak, no bo twórcy gry X robią grę Y, która jest grą X tylko 1,5, tak, czy 2,0, czy 2,5. I takie są trochę oczekiwania. To nie jest moim zdaniem idealne rozwiązanie, tak. I ja przy okazji Frostpunka jakby nie rozumiałem, do dziś tego nie do końca rozumiem. Jakby no tak, tu masz sytuację, kiedy Frostpunk był, kontynuacją. My musielibyśmy trochę porównać jedynkę i dwójkę. Natomiast my tworzymy nowe IP, które przykłada dużą wagę do tego targetu, do tego community Ghost Runnerowego, ale też naturalnie musi być otwarte na też innych graczy, inną grupę odbiorczą. Tutaj traktujemy to jako taki jeden z atutów naszej rozpoznawalności. Czyli mam poczucie, na przykład, że w przypadku Ghost Runnera 1 i Ghost Runnera 2 tam nam to wyszło dobrze. My pokazywaliśmy tę grę jako ewolucję jedynki, skupiliśmy się, a myślę, że całkiem nieźle to wyszło w zakresie prezentowania tego, co jest fajnego, co już miałeś w jedynce Ghost Runnera pierwszego, jak rozwijamy to, jakie są nowości w Ghost Runnerze 2. I na przykład motocykl do tej pory jestem przekonany, że się fajnie broni i spotkał się z fajnym odbiorem. To właśnie w drugą stronę znowuż, jak już wspomniałeś motocykl, to dlaczego nie Ghost Runner trójka? Nie wiem, latając z cyberlotniami. To whatever, nie? Mieliśmy wingsuit na końcu dwójki, spoiler alert, także wiesz co, po pierwsze tak, Ghost Runner, jesteśmy jego twórcami, ale IP nie należy do nas. My jesteśmy otwarci i bardzo skłonni do rozmowy oczywiście z 505 w przypadku, kiedy byliby zainteresowani współpracą z nami w kontekście trójki. No bo słuchaj, bardzo się zżyliśmy z tym, co opracowaliśmy i stworzyliśmy. I na pewno nie można wykluczyć tego, że kiedyś ten produkt znowu będzie przez nas tworzony. Na pewno, i zawsze o tym mówię, jesteśmy gotowi na rozmowy z 505, którzy teraz bardzo fajnie, dynamicznie działają na rynku wydawniczym. Tak więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W tej chwili skupiamy się oczywiście na Cyber Slashu, ale myślę, że byłoby super wrócić do Ghost Runnera 3, bo naturalnym jest to, że przez czas, kiedy nie tworzysz takiego produktu jak Ghost Runner 3, tworzysz produkt trochę inny jak Cyber Slash, no to jest masa innych pomysłów, które sobie myślisz, może do Cyber Slasha to nie będzie pasować, ale w Ghost Runnerze 3 byłoby super. Więc tutaj myślę, że w sporej części naszego zespołu jest takie
nagromadzenie fajnych pomysłów, no i nie ukrywam, byłoby fajnie popracować kiedyś nad Ghost Runnerem, natomiast priorytety mamy w tej chwili w postaci Cyber Slasha. Jasne. A powiedz mi, czy nie wiem, czy możesz, ale może warto strzelić. Czy był jakiś pomysł drugi? Co przegrało z konceptem tym XIX-wiecznym Cyber Slashu? Czy było? Wiesz co, było kilka scenariuszy na różne możliwe jakby gry, historie, uniwersa. No my pamiętam jeszcze, to już jest kilka lat temu, trochę mieliśmy taką szeroką dyskusję z zespołem, w jakim kierunku by chcieli, żeby powstawała nowa gra, co by to mogło być i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś tam wyszło nam w toku zbierania tych wszystkich informacji. To była bardzo, bardzo przyjemna dyskusja a propos pomysłów, dzielenia się nim, taka bardzo szeroka. No i gdzieś tam nam wyszło wtedy od naszego narratora, że a co jeśli by to? No i pamiętam, że gdzieś tam z Radkiem podłapaliśmy ten temat. Później ten projekt oczywiście nabierał tożsamości, w jakim kierunku może iść, w jakim kierunku powinien iść i wreszcie w jakim kierunku czujemy, że fajnie nam się go rozwija i jak się nad nim pracuje. Było kiedyś kilka innych koncepcji, szczerze mówiąc nie pamiętam ile i dokładnie jakie, ale ta pasowała nam najbardziej do takiego, że wiesz, mówisz o tym komuś w momencie, kiedy musisz tę grę promować i sprzedawać, to ktoś mówi, o kurde, fajne, wow, ciekawe. I to nam się wpisywało z takiego, że fajnie pasuje do różnych referencji, do tego, co się teraz wydaje, jaką się cieszy popularnością, bo jednocześnie jest taki ciekawy tutaj element od nas. Ja rozumiem, że koncepcja, ja to sobie tak przynajmniej wyobrażam, pod tytułem Ghost Runner, ale będzie tam Kościuszko i kosynierzy. Let's do it, tak? Ja rozumiem, że to by się dobrze sprzedało. Ale co było drugą koncepcją? To mnie trochę czasami fascynuje. Dlaczego wybieramy jakiś tam jeden główny pomysł? To rozumiem, wskaźniki. Zastanawiam się ta druga rzecz. Bo ostatnio była lista Assassin's Creed'a, które jakby tematy nie wyszły i tam gdzieś nawet aż z drugowojennymi chyba gdzieś tam klimatami setting japoński wygrał, tak, w Assassinie? Co jakby było moim zdaniem ekstra w ogóle. Ale czy u was, czy nie było chyba takiej, nie mieliście tej drugiej koncepcji? Co było koncepcją Pepsi w tym całym zamieszaniu? Wiesz co, pamiętam, że mieliśmy chyba jakieś koncepcje związane trochę z sci-fi i tak dalej. Myśli na temat Japonii z czasach feudalnych są zawsze nam bliskie. Jest spore grono wielkich fanów Sekiro tutaj w zespole i Ghost of Tsushima, więc naturalnym było to, że to zaczęliśmy rozważać. Ale to jest też kierunek, który przyjmujesz, jest wypadkowa też tego, w jakim kierunku czuję, że twoi ludzie chcieliby się rozwijać, co jest ciekawe. Ja pamiętam, że mieliśmy rozmowy roczne z każdym z członków naszego zespołu, no i trochę sondowaliśmy ludzi, z którymi rozmawialiśmy, jak się z tym czują, czy czują, że to mogą mieć fan w pracy w tym settingu, w tym klimacie nad taką grą, więc jakby koncepcja koncepcją, ale my sporo czasu też poświęciliśmy temu, żeby ludzie czuli autentyczną ciekawość i mieli takie poczucie, że to jest coś nowego, innego i dające szansę na rozwój, pracując nad tym, no bo to nie jest coś takiego, że robisz tą grę przez pół roku, tylko przez lata. Więc fajnie, żeby ludzie, którzy z tobą pracują i chcą wykonywać swoją pracę dobrze i się jednocześnie czegoś uczyć, mieli jakąś satysfakcję, a nie mieli poczucie, że okej, już 10. rok robię to samo, fajnie, że tam hajs się zgadza, no ale trochę mnie to mało rozwija, więc no też o to zadbaliśmy. No i właśnie ta koncepcja, którą gdzieś tutaj ci przemycam, wpisywała się w to i kurczę, myślę, że nadal wpisuje. Jest autentyczny fan z pracy nad tym projektem. Okej, to znaczy mi wpadło do głowy teraz, że steampunkowa Japonia jest zawsze spoko. Ale jednocześnie... Nie było steampunkowej Japonii, to ci mogę powiedzieć. Nie było tego, okej, dobra. No to ja bym to pomyślał jako
rzecz zaraz po tym, co robimy innego, co ma nie być Ghost Runnerem trójką, ale to może to tylko ja. Ale okej. To wszystko bardzo ciekawe. I jednocześnie trudne, bo będziecie na pewno mieli trochę walki przed sobą. I jednocześnie no macie zaplecze, macie track record, coś, co nie wszyscy mają. Teraz pytanie, czy jeszcze się może publisher pojawi po drodze, czy już jakby macie takie final zamknięcie, że robicie self i na tym się skupiamy? Wiesz co, w tej chwili jesteśmy na ścieżce self-publishu, oczywiście, z wielu powodów. Natomiast to nie jest tak, że my zamknęliśmy jakieś rozmowy z wydawcami, już gdzieś tam ukryliśmy się pod jakimś kamieniem. Bo po pierwsze, warto w tej branży zawsze mieć, że tak powiem, kontakty, które są żywe i te relacje są, i też po to było to GDC. Ponieważ no, jeżeli by się pojawił ktoś, kto jakby uszanowałby nasz kierunek rozwoju, nasze IP, a jednocześnie stworzyłby szansę na to, że wyniki sprzedażowe, albo zasięgi, albo dotarcie będą lepsze, no to nierozsądnym byłoby nierozważenie tego. Nie policzenie, nie ocena, nie podyskutowanie. Tak więc to nie jest tak, że mamy zablokowane te opcje. W tej chwili mamy jasny kierunek działania, bo też jego potrzebujemy, żeby po prostu realizować plan i się go trzymać. Natomiast, tak jak powiedziałem, warto rozmawiać szczególnie z partnerami, którzy mogą sprawić, że ten produkt może osiągnąć jeszcze lepsze parametry, jeszcze lepsze wyniki i dotrzeć w jeszcze, że tak powiem, kolejne zakątki Steama, Epica czy konsol. Nie wiem, czy to ogłaszaliście, więc może się ośmieszę, ale PC first, czy wszystkie platformy first? Równocześnie. Okay. Razem z Runnerem 2. I ze Switchem 2 razem. Nie. Wiesz co, kurczę, na pewno byłoby super pogadać kiedyś i mieć możliwość zrobienia tego portu. Naturalnym jest to, że powinniśmy to rozpatrzyć. Na pewno sprawdzimy, jak mogłoby to wyglądać, bo Ghost Runner 1 dał radę jeszcze na Nintendo Switch, więc no, to było bardzo trudne zadanie już wtedy. Oczywiście dwójka już, no niestety Switch był zbyt dużym ograniczeniem dla tego projektu. Natomiast zobaczymy, jak będzie z tym Switchem 2. Na pewno byłoby zdecydowanie sprawdzić, postarać się i tak dalej. Ja osobiście jestem na przykład wielkim fanem teraz streamingu, czyli na przykład GeForce Now. Uważam, że to też jest coś, co na pewno będziemy eksplorować tutaj w porozumieniu z Nvidią, no bo daje to bardzo duże możliwości dotarcia jak się na przykład dowiedziałem na GDC już wspomnianym przeze mnie kilkukrotnie, że na przykład w Turcji bardzo popularny jest GeForce Now i naprawdę robią tam fajne wyniki, więc dlaczego mielibyśmy tutaj tego partnerstwa nie układać? Tak szczególnie, że gracze lubią streaming coraz bardziej, rozumieją przede wszystkim. To jest fajne. No, nieuchronna przyszłość. Myślę, że tak wszyscy do tego przyzwyczailiśmy, jak branża się do AI przyzwyczaiła w game devie, to i się do Stadii kiedyś przekonamy, rest in pieces tak zwanej. Pytanko jeszcze od Flasharta z YouTube'a, czy można chociaż trochę zdradzić informacji na temat przyszłego nowego akcjonariusza w One More Level? W tej chwili ciężko mi będzie powiedzieć, czy to jest jakiś akcjonariusz, czy nie, ponieważ na pewno przede wszystkim to, co mogę powiedzieć, to jest to, że ogłosiliśmy ostatnio plany emisyjne. W komunikacie zawarliśmy kolejną konkretną ofertę, myślę, że bardzo promocyjną dla potencjalnie zainteresowanych. I no cóż, zapraszamy do, jak to się mówi, wskoczenia na pokład, ponieważ no myślę, że ciekawe miesiące przed nami, jeżeli chodzi o to, co się będzie działo wokół One More Level, więc zapraszam. I to myślę, że będzie najlepszy komentarz do tego, co mogę powiedzieć. Natomiast emisja jest podyktowana tym, żeby przede wszystkim no, te opcje strategiczne, które realizowaliśmy, produkt, nad którym pracujemy, o którym rozmawiamy, no, był taki, jaki sobie życzymy.
Okej. To dobrze. Czyli ten przyszły rok, kiedy wychodzi już, jest sklepnięty ten 26 dla Dawnwalkera od Rebel Wolvesów? Nie wiem, czy jest sklepnięty dla Dawnwalkera od Okej. 2026, ale bardzo możliwe. To my sprawdzić. No to okej. To Dawnwalker, Holsztyn, tak jak wychodzi, i parę innych, już tam blanków czy zakazanych nie wspominam. Czyli to będzie polski rok AA-ów tak naprawdę, tak? Trochę gdzieś tam z tyłu głowy jeszcze w zeszłym roku miałem nadzieję, że 25 będzie takim rokiem, ale się okazuje, że to będzie rok 26. Jak się z tym czujesz? A jak się, wiesz co, czuję się po pierwsze dobrze z tym, że mam poczucie, że mamy bardzo dobry produkt, który ma szansę być jeszcze lepszy i naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy coraz więcej o nim mówić, bo chciałbym czuć taką, wiesz, swobodę opowiadania ci na przykład, a to zrobiliśmy tak i tak dalej. Teraz to by było naprawdę przyjemne i myślę, że to jeszcze przed nami. Więc kurczę, no, po pierwsze cieszę się, że gry w Polsce się robią, że gry w Polsce się wydają i są ciekawe. W sensie to jest super. Biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji ta branża była w ostatnim czasie, to, że gry wychodzą i to, że ludzie mają pracę i że mogą pracować nad projektami, które ich pasjonują, to jest super. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak trzymać kciuki za polską branżę, za nas w 2026 roku, ale też za globalną branżę, której jesteśmy częścią, bo to niewątpliwie fascynująca, ciekawa i pełna wyzwań i turbulencji, szczególnie w ostatnim czasie, branża. Przypomnijmy też, że jak robiliście czy kończyliście powoli Ghost Runner 1, to też była branża, w której tych AA-ów się prawie nie robiło tak naprawdę raptem 7 lat temu. Jeszcze jedno pytanko, już takie inwestycyjne, poza tym, że pozdrowienia od Szymona, Łukasza Tywaniaka, super się słuchało, dzięki Szymon, pozdrawiam serdecznie, mordeczki. A od Tomiego Cardano, czy każdy może zakupić akcje emisyjne, czy jest jakiś minimalny limit ilościowy? Tak to jest, jak się zaprasza prezesa spółki giełdowej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skoczyć na pokład. Okej, no to chyba odpowiada na to pytanie. I teraz dziękuję ci za bardzo długi segment o was. Parę fajnych rzeczy nam wyjaśniłeś, ale jednocześnie nie wiem, czy jestem zmuszony. Znaczy jestem zmuszony chyba, no bo jakby o tym jest też ten podcast o biznesie w grach. Bo wspomniałeś o tym, że fajnie, że robimy gry i publishujemy i tak dalej. No i teraz co powiesz o polskiej growej publisherce i jej przyszłości, biorąc pod uwagę sytuację z Movie Games? Wiesz co, to jest tak, że w tej chwili ja osobiście skupiam się na tej publisherce globalnej i ona mnie jakby interesuje pod kątem budowania relacji krótko-długoterminowych. Oczywiście o sytuacji z Movie Games wiem, natomiast wiem dosyć pobieżnie, na tyle, na ile, że tak powiem, czuję się komfortowo z tym. Na pewno wierzę, że oni działają w oparciu o jakby swoje najlepsze intencje i wiedzą, co robią i są świadomi tego, jakie skutki gdzieś tam ich mogą spotkać, szeroko rozumiane. To jest jakby, ja zawsze żyję w przekonaniu, że jeżeli ktoś decyduje się na pewne kroki, no to jest świadom możliwych konsekwencji albo gotowy na spotkanie konsekwencji, których jeszcze nie jest świadom. Tyle. Natomiast nie skupiam się za bardzo na tutaj jakby lokalnym publishingu, ponieważ jakby skupiam się przede wszystkim z zespołem na self-publishingu i na rozmowach krótko-długoterminowych z platform holderami czy z wydawcami. Dlatego, że uważam, że też na naszym rodzinnym tutaj polu jest kilku fajnych wydawców. Miałem bardzo fajną rozmowę też z Untold Tales, także bardzo mi się podoba ich sposób działania, jak pracują z deweloperami. Bardzo fajny, bardzo transparentny, także pozdrawiam. Miła rozmowa.
No to również pozdrawiamy Maćka i cały zespół, ale jednocześnie tak tylko kończąc, bo mówię, to jakby ktoś nie wiedział, no to polski wydawca Movie Games nie, że pozwało twórców Schedule One, czyli tytułu bardzo, bardzo podobnego do Drug Dealer Simulator 2, bo o tym jest jakby trochę zamieszanie, bo de facto nie pozwało, a wysłało tylko SP o tym, że zastanawia się, czy jakby rozważa kroki prawne, czy jakby sprawdza kwestie prawne w perspektywie podobieństw pomiędzy tytułami, tak? Już chyba jest najbardziej bliskie do określenia tego. Nawet dzisiaj, czy wczoraj, przepraszam, był w PC Gamerze o tym artykuł, że to nie pozew i wyjaśnienie tej sytuacji i tak dalej, i tak dalej. Pomijając całą emocję w tym wszystkim, bo ja rozumiem, że może się mógł ktoś 4 razy zastanowić i widząc wyniki sprzedażowe z Casual One, które są fantastyczne, ale to takich gier w skali single deva robiącego tego typu grę z takim sukcesem, no jest rocznie jedna taka gra, tak? Bo w zeszłym roku chyba też tylko jedna była, więc jakby once in a lifetime. Ale jednak czy polska spółka, właśnie, to sorry, że cię będę grillował za ich temat, ale myślę, że mówię, może to jest trochę konieczne. Czy naprawdę polska spółka giełdowa musi w tego typu skomplikowanej sytuacji prawno-wizerunkowej wysyłać SP o tym, że zastanawia się nad krokami prawnymi, czy jakby sprawdzeniem podobieństw pomiędzy 2 grami? Wiesz co, Czy prezes polskiej spółki giełdowej robiącej gry musi wysłać SP o tym, że daje dla jakiegoś prawnika do sprawdzenia jakiś tam temat? Po pierwsze, najlepszym adresatem tego pytania byłby prezes Movie Games, bo to on ma najlepszy, pakiet informacji, danych, które go pchają ku pewnej decyzji. Ja ze swojej perspektywy, no, jak ci powiedziałem wcześniej, zakładam, że zarząd Movie Games i prezes podjęli te działania, ponieważ mieli przesłanki ku temu. Natomiast no tutaj, jak sam zauważyłeś, jest masa emocji. Przecież widzimy, jak teraz ich gra jest bombardowana na Steamie, jaki to jest rozgłos i tak dalej. No tutaj rozumiem, że Movie Games było gotowe na pewne działania, no i zdecydowali się na nie. No, to jest ich jakby prawo. Czy SP było konieczne? Znowu ktoś podjął taką decyzję. Nie mnie oceniać, ponieważ nie siedzę w Radzie Nadzorczej czy w spółce. Z zewnątrz to oceniając, no to rzeczywiście widzimy sytuację, kiedy no tutaj niejako wstają w szranki tym komunikatem z tytułem, który niewątpliwie jest fenomenem ostatnich dni Steam, który budzi bardzo duże emocje. I myślę, że emocje to jest coś, co jest elementem przewodnim tutaj tego zjawiska, no bo też jest to praca kreatywna, praca twórcza różnych stron i tak dalej. Także myślę, że najlepiej byłoby zapytać Movie Games, a pewnie takie pytania też dostali albo dostaną, jeżeli chodzi o to. Ja bym sobie przede wszystkim patrzę na to w kategoriach takich, że podjęli decyzję w ich świetle, w ich rozumieniu danej sytuacji najlepszą, jaką mogli podjąć, no i to jest ich decyzja. Okej, to jakby rozumiem to, jednocześnie mi gdzieś tak patrząc z boku, znowuż odnoszę się do tego, co powiedzieliśmy 7 minut temu, tak? Że przyszły rok ma być rokiem polskich AA-ów. Takich solidnych, porządnych polskich teamów, bo każdy z tych AA-owych teamów ma dosyć długą historię i jakby doświadczone zespoły, które jakby swoje przeszły i wywalczyły i tak dalej, i tak dalej. I jakby mają szansę na zrobienie czegoś dużego i fantastycznego. I jakby dzięki temu procesowi, który tak jak i u was zaczął się dobre 7-8 lat temu, towarzyszą jednocześnie tego typu sytuacje, które są dziwaczne,
to myślę będzie najłaskawsze określenie tego typu sytuacji. Jakby pomijając kwestie prawne, bo giełda to nie kwestia prawnicza, tak? Wycena giełdowa nie jest kwestią formalną, tak? Wycena giełdowa jest kwestią emocjonalną. Zgadza się. Więc gdzie, w którym momencie jakikolwiek prawnik na ziemi mógłby usiąść i pomyśleć, tak, to jest to, co powinniśmy zrobić. Pracując na mega emocjonalnym segmencie, do tego w dosyć kontrowersyjnej segmencie gier. Tak? Nie oszukujmy się. Podejmujemy decyzję prawną po to, żeby pójść do przodu. Fascynuje mnie takie przełamanie pomiędzy tymi dwoma wszechświatami troszeczkę game devu polskiego i nie tylko, bo jakby mamy faktycznie co tydzień, co 2 tygodnie mamy jakiś przejaw takiego fajnego robienia gier, czy to indie, czy nie indie, bycia porządnym game devem i potem czegoś niekoniecznie w tą stronę idącym. Myślę, że to, co tutaj powiedziałeś i dotyczy to obu tych światów, to są emocje. Emocje towarzyszą giełdzie, emocje towarzyszą temu, jakie gry tworzymy, w jakim medium się poruszamy. No i teraz czasem następuje starcie tych dwóch światów, podlane tym paliwem emocje, oczywiście biznesu i tak dalej. Także to myślę, że jest tutaj istotne. No, ja ze swojej perspektywy skupiam się na dbaniu o najważniejszy twór, jakim jest One More Level i temu, żeby te emocje przede wszystkim były pozytywne. No to jest jakby coś, co mnie interesuje i wewnątrz, a przede wszystkim wewnątrz zespołu i też na zewnątrz w oparciu o to, co i jak robimy. Myślę, że zawsze i w tej komunikacji, która już za nami, która przed nami, no to wieloaspektowo będziemy myśleć i takim zawsze założeniem, tak nas co nauczyła historia, że z problemu trzeba zawsze spróbować zrobić jakiś atut i wykorzystać to jakoś na tyle, na ile to jest możliwe. Najszczęśliwie myślę, że nam się to udaje. Tak więc widzisz, no sytuacja, w której się znaleźliśmy po tym, jak Take-Two podjęło tą decyzję, przywiodła nas do self-publishu, który jest rozwojowy, który jest oczywiście obarczony ryzykiem, który wtedy podkreśliłeś, ale jednocześnie w krótkiej, dłuższej perspektywie stwarza olbrzymie szanse na rozwój zespołu i spółki. Tym samym ten świat akcjonariuszy, giełdy może poczuć się lepiej, pewniej. I ten oczywiście świat game devowy również dowartościowany, rozwojowy i koniec końców zadowolony i dumny z tego, co zrobił. Żeby nie było, ja de facto trochę nie uważam, że tego typu review bombing był usankcjonowany. Tak? Bo reakcja graczy zawsze będzie przesadzona, co na koniec dnia jakby zaszkodzi grze, która jest decent i tak to powinno pozostać, tak? Bo ja rozumiem, żeby gdzieś tam się pojawiły negatywne komentarze, żeby może trochę tych recenzji było, ale jednak dostać na twarz te, no ile tam, 600, tak? 700 recenzji negatywnych, tak? To są kwestie właśnie optyki, bo masz poczucie, że wiesz, że jakiś dev sukcesem dostał, że tak powiem, trudny temat od wydawcy i tak dalej. No to tak gracze pewnie do tego podchodzą. To jest kwestia, myślę, że optyki i perspektywy. Powiem szczerze, że na sam koniec dnia wolałbym, żebyśmy się trochę wszyscy razem z graczami jako takimi nauczyli tego, że fotobombing, review bombing nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale myślę, że to jest nadal kwestia taka rozwojowa, długoterminowa i wszyscy to mamy przed sobą. Ja po prostu chciałbym, żeby też można było o tym spokojnie porozmawiać, co jest dobrą praktyką, a co nie, bo tak naprawdę działamy gdzieś tam, czy przynajmniej tutaj lokalnie jako community biznesowe, tak to nazwijmy, na gdzieś tam wspólny rachunek, tak na sam koniec dnia, tak, bo na koniec dnia nadal wy jesteście traktowani jako twórcy Ghost Runnera, ale też jako polskie studio.
Jak jakieś studio niezależne szuka inwestora czy publishera, to nadal funkcjonuje jako polskie studio i z tą łatką trochę gdzieś tam funkcjonuje. Tak, Nie no chciałbym, żeby... jakby mogę ci powiedzieć, że wiesz, w oparciu o te liczne rozmowy, które gdzieś tam mieliśmy, no to fakt bycia polskim deweloperem w 99% przypadków działał na plus. Na tej zasadzie, że A fajnie. co to był ten 1%? To był 1%, że nie wiedzieli skąd jesteśmy. Okej. Ale powiedzieliście Ale Poland, a oni naprawdę- Holland? To trochę jak miałem, wiesz, w Stanach, że jesteśmy z Poland, a ktoś myśli, że jesteśmy z Portland. No ale to już jest różnica. Ale wiesz co, generalnie bardzo, bardzo spoko zawsze jest to, że jak mówimy, że jesteśmy polski, no to okej. U nas też, jak słusznie zauważyłeś, dominuje to poczucie, twórcy Ghost Runnera. My też nie ukrywamy, że często jakby próbujemy się dobić do jakichś drzwi, mówiąc, hej, to my zrobiliśmy Ghost Runnera, fajnie, jesteśmy z Polski, super i tak dalej, i tak dalej. Także no staramy się wykorzystać wszystkie możliwe karty, które dadzą nam szansę na to, żeby efekt był dobry albo bardzo dobry. I oby tak się stało. Powiedz mi jeszcze tak na sam koniec, czy ty teraz dalej jesteś graczem takim aktywnym? Bo ostatnio, powiem szczerze, sobie o tym dużo myślałem, kim jest dzisiaj ten taki polski game dev boomer gracz, który czasami w coś tam gra. Czy ty dalej jesteś... Chciałbym pewnie... Bo ja jak kogoś zapraszam i się przyznaję, to mówi, że tylko gra w cywilizację albo coś w tym stylu. Nie. To jest tak, na tyle, na ile mogę, to jestem aktywnym graczem. Czytaj, na tyle, na ile mogę, gram w Kingdom Come Deliverance 2 i Battlefielda 1 ostatnio. Także tak, staram się być aktywnym graczem. Kingdom Come Deliverance 2 mnie totalnie oczarowało, bardzo zainspirowało. Myślę, że nie tylko mnie, bo tutaj w zespole sporo osób grało w ten tytuł. Także staram się na tyle, na ile mogę być aktywnym graczem wciąż. Cywilizację bym chciał grać, tylko że musiałbym mieć jeszcze więcej chyba czasu. Nie wiem, czy nie trzeba poczekać trochę parę miesięcy, żeby dać, żeby gra trochę tam... No, ale to już jakby inna kwestia. Jasne. Ja trochę chyba bardziej na nowe Anno czekam, ale to zobaczymy, co wyjdzie. Reakcje jakoś tak wciąż są najbliższe. No, chyba najbardziej czekam na nowego Battlefielda, nie będę ukrywał i czekam bardzo mocno na niego. Dobrze, no jakby rozumiem. Na bazie tego i trochę Kingdom Come, i trochę tego, że w tym segmencie gier akcji no, macie przed sobą jeszcze parę długości do zrobienia. I tak jak ostatnio się tam Łukasz Hacura u mnie był i rozmawialiśmy o Anszarach w 2030 roku gdzieś tam mam to na taśmie, tak, że chciałby zrobić deala na $100 milionów. To jaki jest twój wymarzony OML scenario w 2030 roku? Wiesz co, po pierwsze to jest One More Level, który nadal ma unikatowy i super klimat, jeżeli chodzi o pracę z ludźmi. Na tym by mi szczególnie zależało. I na pewno fajnie, jakbyśmy mieli nie tylko jedno IP, tylko 2 IP, żeby móc tak naprawdę dywersyfikować te źródła przychodu, więc tak trochę biznesowo, ale też i kreatywnie fajnie byłoby mieć dwoje takich dzieci. A już jest wybrane już imię na drugie dziecko, czy jeszcze? Nie, widzisz, jeszcze to oficjalnie pierwsze dziecko ma to robocze imię, więc... A drugie dziecko ma już kształt, czy jeszcze... Drugie dziecko jest w fazie głęboko koncepcyjnej, ale też fascynującej. Jako duchowy spadkobierca Ghost Runnera. Ale o tym też mówiliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast 2030 no to 2 IP. Self-publish to jest coś, co jest dla mnie niezmiennie pociągającym tematem. Uważam, że w obecnych czasach dobre dla spółek, dla podmiotów. Oczywiście zachowując otwartość na co-publishing, na publishing, czy nawet na work for hire. Szczególnie, że no, takie są czasy i trzeba tą elastyczność mieć.
Myślę również, że byłoby super na pewnym etapie jakby procesu decyzyjnego, czy DevK decyzyjnego rozważyć, czy One More Level byłoby gotowe na grę AAA, na jakich warunkach, z jakim budżetem, co by to było i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby kształt tego, w jakim formie chcielibyśmy mieć One More Level w 2030 roku, myślę, że przede wszystkim skupia się na tej niezależności, na dwóch silnych markach i przede wszystkim na wciąż tej unikatowości atmosfery, która jest One More Level odkąd tu jestem i dłużej. Okej. No dobrze, to jest fajna wizja. Dziękuję Ci bardzo za te wszystkie fajne słowa i dopowiedzenie trochę Waszej historii, która jest niezmiennie fascynująca i jednocześnie coraz ma zmiany, zwroty akcji, więc teraz tylko czekam na kolejny zwrot związany z ogłoszeniem. Na koniec, jak zawsze, jak pamiętasz, już nie będę pytał o kolejną tam radę dla młodych, ale spytam cię o jednak tą predykcję rynkową i małą ewaluację tego, gdzie jesteśmy dzisiaj jako branża i gdzie będziemy za niech to będzie najbliższe 2-3 lata, zanim wy zaczniecie, już będziecie robić AAA, to co się jeszcze wydarzy? Myślę, że ten rok będzie nadal rokiem wymagającym dla naszej branży. Jak obserwuję to, co się dzieje, mam poczucie, że jeszcze wciąż nie wyszliśmy z tego sztormu. Może on sprawia takie wrażenie, że troszeczkę ustał, ale wciąż buja naszą branżą. Konsolidacje, inne tego typu wydarzenia wciąż w mojej ocenie będą miały miejsce. No my skupiamy się na tym, żeby statek One More Level mimo fal, że tak powiem, płynął do przodu i nie spotkał żadnej góry lodowej. I to jest jakby mój cel i obsesja, żeby tak się nie stało. Ufam, że przyszły rok już powinien gdzieś tam trochę zwiastować zmiany ku lepszemu. I jak nawet spojrzymy na 2025 jeszcze, spójrzmy, jakie gry do tej pory wyszły. Mamy za sobą marzec, zamknęliśmy dopiero pierwszy kwartał, a mamy tytuły, które są bardzo fajne pod kątem kreatywnym, jakościowym, skali i tak dalej. I są to nowe marki, albo są to fajne kontynuacje nowego Kingdom Come. Także myślę, że będzie powstawało więcej lepszych gier. Myślę, że też wciąż ta konsolidacja i zwolnienia będą niestety się pojawiały w naszej branży. To wciąż jest jeszcze trwający proces. I chciałbym, aby szczególnie też giełda zauważyły atuty naszej branży, ponieważ mam poczucie, że branża gier, szczególnie tutaj mówię o swoim polu, na przykład jest bardzo fajnie odporna na te wojny handlowe, na wojny ceł i tak dalej. Tutaj widzę w tym atut i potencjał, jeżeli chodzi o budowanie albo odbudowywanie zaufania do branży. No i druga rzecz jest taka już bardziej związana z dynamiczną geopolityką światową, że w trudnych warunkach relokacje i adaptacje do wymagających warunków w naszej branży bywają łatwiejsze, aniżeli w takiej branży, że tak powiem, czysto fabrycznej. I myślę, że niejako mówienie o tym, gdzie są nasze atuty i jaką wnosimy pewną stabilność w tych dynamicznych czasach, to jest coś, co chciałbym, aby szerzej się rozchodziło echem w 2025 roku, aby to wyjście z trudnych czasów w przyszłym było szybsze, lepsze, po prostu się stało. Natomiast no, ja się skupiam zespołem, zarządem One More Level na tym, żeby przeprowadzić nas przez te trudne czasy i żeby ten Cyber Slash zrealizował cele, które przed nim stawiamy i przed sobą, może jasne. Okej. Super, a powiedz mi jeszcze GDC, bo może też fajnie, żebyś się pokusił o małe podsumowanie. Warto było? Jaki feeling? Już może nie rynkowy, ale o samym GDC, jakby jaki tam feedback gdzieś tam? Totalnie. Wiesz co, w ogóle ze mną jest taki ciekawy przypadek, że ja będąc tyle lat w branży, pierwszy raz byłem na GDC, nie? Przyznam się bez bicia. Po tylu latach to było naprawdę ciekawe doświadczenie, nigdy nie miałem okazji wcześniej. Prezes się nie puszczał, no tak to jest, no.
I wiesz co? I miałem poczucie, że przede wszystkim masę czasu spędziłem nie w samym centrum konferencyjnym, bo ja tam głównie pojechałem w celach, wiadomo, bizdewowych, ale wokół, w tych hotelach, w tych innych miejscach, gdzie te rozmowy biznesowe trwały i one były niewątpliwie bardzo ciekawym doświadczeniem. I osobiście uważam, że super pojechać na spotkania, gdzie face to face można z kimś pogadać. To jest coś, co trochę w tej erze po-covidowej czy też covidowej może straciło na wartości, ale uważam, że i to widać po follow-upach, które mamy teraz po GDC, że mówisz, OK, to ja widzieliśmy się, spotkaliśmy się, gadaliśmy. To jest dużo lepsze dla relacji, szczególnie dla nas na etapie, w którym jesteśmy, gdzie fajnie, żeby tam ktoś z Microsoftu kojarzył cię z imienia i nazwiska i być może twarz, jak ci będziemy gdzieś tam omawiać jakieś szczegóły współpracy. Także no super było móc tam być, zobaczyć, i później też poczytać trochę wniosków, w tym twoich i też innych osób, które już wielokrotnie były na GDC, jak ta impreza się zmienia i w jakim kierunku powinna pójść. No ja tam byłem jako świeżak, ale było dobrze i intensywnie. I na fajnym meczu NBA również byłeś, więc... No tak, to zdecydowanie byłem na bardzo, bardzo fajnym meczu NBA. Wreszcie. Myślę, że to absolutny obowiązek, który trzeba wręcz zrobić. Ale dobrze. Dziękuję ci bardzo, Szymonie, za cały materiał. Ja jak zawsze życzę powodzenia, ale chyba... Myślę, że będzie ostro. Tak myślę. To będzie ciężki ten rok teraz premierowy. Biorąc pod uwagę, jak się gdzieś tam sytuacja na rynku wygląda, to myślę, że wszystkim będzie trochę ciężko. Także w tym twoim, waszym segmencie AA-owym, ale jednocześnie widzę gdzieś tam z tyłu głowy, że jest tam jakiś całkiem spory, może nie cień nadziei, ale całkiem fajna szansa na to, że tak jak swoje story opowiadasz, że macie dobrą koncepcję na siebie, na studio, na waszą przyszłość, na to, co robicie. Tak, mamy bardzo dobre rozumienie tego, co potrafimy, co umiemy, co chcemy zrobić i dlaczego. Jasne cele. To, co na pewno sprawia, że czujemy się z tym dobrze, to jest to, że wiesz, że jest ten track record, jest doświadczony super zespół i jest wyrazisty produkt, który nie jest jakimś tam powieleniem, jest oczywiście wymagający, bo jest nowym IP, tym zawsze jest trochę trudniej, ale przez to stwarza też możliwości do tego, jak o nim się mówi i dlaczego. Także no jest to wyzwanie, tak jak zauważyliśmy już podczas tej rozmowy, ale jest fascynujące i myślę, że nadszedł czas, żeby się z tym zmierzyć. Dobrze. Do tego wam życzę. Play Nice, czytałeś książkę, czy nie? Czy po polsku, czy po angielsku? Po polsku jeszcze nie czytałem. Okej. Dobrze, to parę tutaj pytań było, więc myślę, że wybierzesz kogoś do wybrania. Będziemy gdzieś tam się już chyba priwowo odzywać z nagrodami. Ja się z państwem widzę za tydzień, bo będzie gość ze Star Wars Industries, czy Maciej Drobowolski, i o ich projekcie trochę posłuchamy. A tak to zachęcam do łapkowania, plusowania i followowania, żebyśmy mogli trochę więcej takich historii, takich jak Szymon nam tutaj dzisiaj przedstawił swoich, więc szczere powodzenia i wytrwałości. Michał Azarewicz pyta, czy on może dostać książkę. Michale, możesz zdecydowanie dostać książkę. I tak, i pozdrowionkę masz od akcjonariuszy na YouTubie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i słyszymy się. Do usłyszenia. Jasne. Dzięki bardzo. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć. Wszystkiego dobrego. Cześć.